Kiedy mówimy o ulicznym jedzeniu, czyli o street foodzie, to często myślimy o hot dogach, o jakichś specyficznych rzeczach z Tajlandii, a zapominamy o tym, że uliczne jedzenie jest obecne też w naszej kulturze. Jednym z takich elementów ulicznego jedzenia jest cebularz, typowo wschodnia przekąska drożdżowa z cebulą i makiem. I właśnie takiego cebularza dzisiaj zrobię na grillu Kohler Relish V4 w wersji Black. Nazywam się Marcin Kuc, ja w kuchni i zapraszam Was do subskrybowania tego kanału i kliknięcia dzwoneczka, żebyście nie przegapili żadnego z naszych filmów. Jesteśmy w Zaścianku Podlaskim, tutaj skryci w cieniu. Słońce przebija się troszeczkę przez konary drzew, ale cały czas tutaj gotowi i zwarci robimy fantastyczne jedzenie. Czego będę potrzebował do cebularzy? Przede wszystkim ciasta drożdżowego. Jak je zrobić? Włączcie sobie film, który jest gdzieś tutaj, albo tutaj, albo tutaj, albo tutaj. Kliknijcie tam, gdzie robimy drożdżówki i tam to wszystko jest pokazane. Przede wszystkim drożdże, cukier, sól i ciepła woda. Oprócz tego cebula, całkiem sporo cebuli, masło oraz mak. No i sól. Działamy. Zaczynam oczywiście od włączenia grilla. Cebulę będę przesmażał na początku na płycie z dodatkiem masła. Masełko jest fantastyczne do smażenia na nim cebuli. Pamiętajcie, że na płycie jest też olej, jeżeli tę płytę dobrze sezonujecie, a jeżeli nie, to zawsze możecie troszeczkę dodać, żeby masło się Wam nie spaliło. Teraz na rozpuszczające się masełko i olej wrzucam cebulę. Naprawdę, jak widzicie, jest jej całkiem sporo. No i teraz dodaję mak. Za taką ilość możecie pójść mniej więcej na 2 lata do więzienia, ale na szczęście panowie z Kohlera pomyśleli o wszystkim i jest to mak medyczny. Sypię mniej więcej 4 szczypty. Zamykam i zapominam. Niech to się wszystko tam fantastycznie karmelizuje. Porządek na stanowisku jest bardzo ważny. I teraz zaglądam do mojego ciasta drożdżowego, które mniej więcej 1,5 godziny temu zagniotłem przy pomocy najlepszego narzędzia kuchennego, czyli rąk. Mamy taki kawałek ciasta. Podzielmy go na 4 równe części. Pamiętajcie, żeby sobie podsypać blat mąką. I kulamy 4 równe kuleczki. Chodzi o to, żeby one były ładne. Chodzi o to, żeby nasze jedzenie było ładne. Jak to zrobić? Możecie zrobić w ten sposób, wywijając do dołu i potem pyk i mamy. Proszę bardzo. Pierwsza kuleczka, druga kuleczka. To ciasto fantastycznie pachnie. Pamiętajcie, że cebularza można robić na różne sposoby. Są takie szkoły, żeby zalewać tę cebulę tylko gorącą wodą i odstawiać na noc. Próbowałem czegoś takiego i szczerze mówiąc wolę opcję ze smażeniem. Oczywiście ona nie jest taka jak ten lubelski idealny przepis, który tak naprawdę może robić chyba tylko jedno miejsce w Lublinie, jeśli dobrze pamiętam, więc spokojnie, to jest cebularz, wersja jaja w kuchni wypasiona. Przykrywam te kuleczki z ciasta do wyrośnięcia. One już nie będą jakoś nie wiadomo jak powiększały swojej wielkości, bo jak wrzucimy na grilla, to zacznie się magia. Tymczasem zobaczmy, co jest w naszej cebuli. Też nie chodzi o to, żeby nie wiadomo jak mocno ją zjarać. Ona nie ma być czarna, ona ma dostać mocy. Myślę, że to jest dobry moment, żeby ją posolić. I dodać jeszcze odrobinę masła. Aha, masełko jest najlepsze. Pamiętajcie, że cebula będzie się jeszcze piekła na cebularzach, więc jak będzie już zaczynała się troszeczkę złocić, to trzeba ją zdjąć stąd. Przykładam do miseczki, oczywiście pobrudzę wszystko dookoła, ale taki mój urok.
Cebula z makiem i solą, do tego masło. Pyszka. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy działać. Biorę pierwszego cebularza, spłaszczam go. Troszeczkę rozciągam jeszcze. I zobaczcie. Potrzebujemy takie placuszki. One zaczną rosnąć, więc naprawdę nie bójcie się spłaszczyć je, no bo jeżeli kiedyś widzieliście cebularze, no to one zazwyczaj właśnie wyglądają w ten sposób. Glutenik pracuje w środku, rwą się do wyrastania, one naprawdę jeszcze będą rosnąć w grillu. Teraz smaruję górę każdego takiego placuszka rozmąconym jajkiem. No i teraz tak, lubicie dużo? Ja lubię dużo. Zostawcie rancik. O, ale ciepłe! Ła! A czy to aby dobre? O Jezu, pyszne. Do ostatniego użyję już łyżki, bo nie mam azbestowych palców. Tu można jeszcze dołożyć i wcisnąć. O, jaki to jest piękny temat. Nie trzeba jeździć do Tajlandii po uliczne jedzenie. Co robię później? Z jednej strony wezmę mak, o! Z drugiej strony tak! I zobaczcie, przekładam nasze surowe jeszcze cebularze na górną półkę. Cyk, cyk. Teraz uwaga, podmianka. Po prostu jak w Indianie Jonesie. Pyk, pyk, jejku. O, jak tu jest gorąco. Dobra. I ostatni. Dobrze, moi drodzy, troszeczkę je poprzyciskam. Chodzi o to, żeby cebula była na dole w środeczku. I teraz zmniejszam temperaturę i pozwalam cebularzom piec się mniej więcej 20 minut w okolicach 180 stopni. Zaglądajcie do nich, ciasto musi się upiec, cebula jest zrobiona, to wszystko musi się fantastycznie zagrzać i pamiętajcie, że będą rosły, więc nie układajcie ich za blisko siebie, żeby miały miejsce, żeby się rozszerzyć. 20 minut później zaglądam. No i jestem gotowy, moi drodzy. Piękne cebularze. O tak. Cudowne, rumiane, pachnące. Świetna sprawa. Nie trzeba jeździć do Tajlandii, żeby załapać się na pyszny street food. Zjem takiego gorącego. Fenomenalne. To jest tak dobre, że mógłbym mieć tylko to. Myślę, że nikt nigdy nie myślał, że zobaczy cebularza robionego na grillu gazowym, ale właśnie po to jesteśmy my, żeby Wam pokazywać coraz bardziej fantastyczne pomysły na to, jak wykorzystać grilla gazowego. Subskrybujcie ten kanał, kliknijcie dzwoneczek i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!